Cześć siemanko, a dziś słów kilka o moim najnowszym zegarku, a mianowicie Huawei Watch GT3 Pro. Wprawni widzowie, którzy cały czas oglądają kanał, zwrócili uwagę, że z momentem, kiedy nabyłem Mate'a 50 Pro, również zmieniłem zegarek i wrzuciłem na rękę Watch GT3 Pro. Używam go już jakiś czas, dlatego myślę, że to dobry moment, żeby powiedzieć im parę słów i jednocześnie przekonać, albo wręcz odsunąć od chęci zmiany przyszłych użytkowników, bądź już użytkowników zegarków marki Huawei. Więc nie przedłużając, zaczynajmy. No więc tak, zegarek jaki jest, myślę, że każdy widzi. Kto nie widział i był na etapie kupna, to również był sobie w stanie w necie jego parametry i wizualizację pooglądać. Często gęsto można go też spotkać u innych użytkowników na rękach. Nie ma tutaj złudzeń, zegarek jest wykonany bardzo dobrze. Generalnie z dołu mamy ceramikę, z góry mamy, z tego co przynajmniej chwali się producent, szafirowe szkło i tytanową kopertę. Czy to jest prawda? Powiem Wam szczerze, nie wiem, ale bądź co bądź na razie nie wiem, czy to widać, czy nie. Nie udało mi się złapać jeszcze ani jednej rysy. Co za tym idzie? Wydaje mi się, że chyba jest dobrze. Co się tyczy samego zegarka, mogę go porównać zarówno do GT1, jak i do GT2. Nie miałem GT2 Pro, więc tutaj jakby bezpośredniego porównania do tej wersji zegarka nie będzie. Więc tak, pomiędzy GT, jeżeli masz zegarek GT1, zastanawiasz się nad czymś bardziej Pro i chodzi Ci po głowie GT3 Pro, to no, jest to przepaść. Naprawdę, ten zegarek jest dużo fajniejszy, dużo więcej ma funkcji. Jesteś tak naprawdę w stanie odczuć tutaj różnicę pomiędzy tymi zegarkami niesamowicie dużą. I tutaj zrobi Ci to niesamowitą robotę. Masz tutaj kilkukrotnie więcej różnych czujników, masz tutaj przeszło 100 pomierzalnych dyscyplin sportowych, które sobie możesz w jakiś tam sposób konfigurować. Świetnie to działa nam z aplikacją Huawei Zdrowie i generalnie rzecz biorąc, no, warto pomyśleć nad zamianą tego zegarka na taki właśnie zegarek. Natomiast co w przypadku, kiedy jesteś właścicielem Huawei Watch 2 bądź Huawei Watch 2 GT Pro? I teraz tutaj, kurde, o ile jesteś właścicielem Huawei Watch GT 2, to kurde też może ta wymiana ma jakiś większy bądź mniejszy sens. Na pewno większy sens, jeżeli chodzi o jakiś tam nice to have. Natomiast jeżeli masz Watch GT2 Pro, wydaje mi się, że tutaj już wymiana jest trochę bez sensu. O ile z tego co się orientuję, Watch GT2 Pro nie ma funkcji EKG, tutaj ta funkcja EKG jest. Czy ona działa jakoś super świetnie, czy nie działa jakoś super świetnie? Kurde, powiem Wam szczerze, ja nie jestem dobrym człowiekiem do określania, czy to jest ok. Z tego względu, że no, mam wadę serca, do tego mam jeszcze rzadko skurcz i generalnie to EKG nie zawsze dobrze mi wychodzi. Te pomiary zwykle są błędne i no nie jest to coś, co tutaj mogę polecić dla ludzi z jakąś tam wadą, która bardziej skupia się na jakimś niższym pulsie czy tego typu rzeczach, ponieważ tutaj to EKG, tak jak mówię, wychodzi różnie. Natomiast co do całej reszty, wydaje mi się, że tutaj reszta czujników jest raczej spójna z GT2 Pro. Ja nie wiem, czy GT2 Pro ma gęstość żył, ale nie wiem też, czy to jest aż tak dla Was istotne, żeby zmieniać zegarek i dopłacać do niego parę stów. Wydaje mi się, że chyba nie. Dlatego też, tak jak mówię, jeżeli jesteś właścicielem zegarka Watch GT2 Pro, wydaje mi się, że zamiana na 3 Pro jest bez sensu. Natomiast to już zależy od każdego jednego z Was, od indywidualnych potrzeb i chęci, także tutaj nikogo ani nikomu nie odmawiam, ani nikogo nie namawiam. To jest moja subiektywna opinia. I wydaje mi się, że jej będę się trzymał. Co do całej reszty, co mógłbym powiedzieć o tym zegarku? Bateria tutaj zasadniczo trzyma tyle, ile w Watch GT2.
Biorąc pod uwagę, że jest to zegarek mimo wszystko dużo bardziej zaawansowany od Watch GT2 bez Pro, ma dużo więcej czujników, trybów sportowych i innych bajerów, to tak, jest tu zrobiony dość pokaźny improvement i generalnie ja jestem z tego improvementu bardzo zadowolony, dlatego że mogę mieć więcej wszystkiego i jednocześnie dokładnie taki sam czas pracy na baterii, który mniej więcej, jeżeli używam ten zegarek w trybach standardowych, no to wytrzyma gdzieś w granicach 11-12 dni, natomiast jeżeli używam go do pomiarów sportowych, dziennie biegam powiedzmy w granicach godziny, gdzieś tam sobie jeżdżę na rowerze, wpadnie jakiś basen albo kajak, no to wtedy ten czas skraca się do około 5-6 dni. Więc uważam, że nie jest źle. Jeżeli chodzi o materiały wykonania, to Watch GT3 Pro w porównaniu do Watcha GT2 jest wykonany lepiej. Ta szybka ewidentnie widać, że jest zrobiona z lepszych materiałów. Jeżeli chodzi o samą kopertę, o sam tył również jest lepiej, więc tutaj jak najbardziej na plus. Z rzeczy fajnych, jeżeli wcześniej byliście posiadaczami zegarków z serii Watch GT od Huawei, to wiecie, że każdy z nich ma rozstaw pasków 22 mm i dokładnie tak samo mamy w przypadku GT3 Pro, więc całą kolekcję pasków, którą udało Wam się nazbierać z wcześniejszych wersji, będzie kompatybilna z tymże właśnie zegarkiem, co uważam, że jest bardzo dobrą wiadomością, bo nie musicie wymieniać całego outfitu, a jedynie sam zegarek. Więc tutaj jak najbardziej na plus. Zegarek cały czas dostaje świeże aktualizacje oprogramowania, pomimo tego, że już wyszła 4, to tutaj cały czas jakieś aktualizacje zabezpieczeń i innych rzeczy wychodzą. Na wersję GT3 Pro możemy też zainstalować kilka bardzo prostych aplikacji i być może w przyszłości uda się odpalić mimo wszystko płatności zbliżeniowe tymże zegarkiem. Ponieważ z tego, co się orientuję, chyba są prowadzone jakieś rozmowy z firmą Curve. Jeżeli tak, to i wszystko przebiegnie dobrze i się uda i wyjdzie aplikacja Curve na smartfony Huawei'a, no to wtedy za pomocą tej aplikacji, za pomocą podpięcia jej płatności i jej karty będzie można z tych płatności w tych zegarkach korzystać. Na ten moment płatności zegarkiem w przypadku tych zegarków nie działają, więc jeżeli ktoś chce kupować zegarek pod tym kątem, no to niestety musi popatrzeć nad innym producentem. Jakby też nieodzowną częścią zegarków Watch GT każdej wersji jest aplikacja Zdrowie, która, jeżeli o mnie chodzi, na ten moment chyba jest nawet lepsza od wersji aplikacji Zdrowie, którą tak bardzo ceniłem w poprzednich latach, a mianowicie Samsung Health, który dla mnie był niedoścignionym faworytem, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Na ten moment uważam, że Huawei robi to już lepiej i osobiście aplikacja Huawei Zdrowie dla mnie jest po prostu bomba. Więc tak, jeżeli chodzi o odpisywanie na wiadomości w wersji Watch GT3 Pro, nie mamy wbudowanej klawiatury ekranowej, możemy sobie tworzyć szablony odpowiedzi na wiadomości. No i z tych szabloników wtedy sobie możemy korzystać i te wiadomości możemy sobie przesyłać. Oprócz tego nie mamy innej opcji, więc tutaj również nie jest tak jak w zegarkach Samsunga czy innego Apple'a, ale też i czasy pracy na baterii tutaj wydaje mi się w zupełności to rekompensują. Z drugiej strony, szczerze powiedziawszy, mając zegarki różnych firm, różnych producentów, jak zdążyliście nieraz na filmikach zauważyć, no jednak częściej wracam do tego Huawei'a i jeżeli chodzi o funkcje typowe odpisywania na klawiaturze wbudowanej w ekran smartfona, no ja z tego osobiście praktycznie rzecz biorąc nie korzystam, więc cóż, tyle mogę od siebie na ten temat powiedzieć. Poza tym ja na ten moment z zegarka jestem naprawdę mega zadowolony. Jest też jak najbardziej wodoodporny. W różnych warunkach był przeze mnie testowany. Był testowany przeze mnie w wodzie morskiej, był testowany przeze mnie w wodzie zasiarczanej. Jakby taką rekomendacją samą dla tego zegarka jest fakt, że w ostatnich dniach spędził ze mną prawie cały dzień na chochołowskich termach, gdzie są różne rodzaje tej wody i nic mu się nie stało. Co za tym idzie, dla mnie to jest naprawdę wielkie wow. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, jak bardzo wodoodporny jest ten zegarek, to mogę tutaj od siebie w tej chwili powiedzieć, że bardzo.
I cóż, na ten moment wydaje mi się, że z mojej strony na temat tego zegarka tyle. Jeżeli uważasz, że jest to rzecz, którą chcesz sobie kupić, a czegoś nie powiedziałem, ewentualnie masz jeszcze jakieś inne pytania związane z tym zegarkiem, zapraszam Cię do sekcji komentarzy. Sekcja komentarzy jest Wasza. Możecie zadawać pytania. Ja na każdy komentarz postaram się w jakiś sposób rzetelnie odpowiedzieć. A na ten moment z mojej strony to tyle. Jeżeli filmik się podobał, zostaw łapę w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, zostaw łapę w dół. Natomiast jeżeli uważasz, że ten content do Ciebie trafia, biorąc pod uwagę, że jest to głównie kanał poświęcony filmom retro, to zapraszam do siebie, gdzie zawsze możesz rozważyć subskrypcję. Więc na ten moment tyle. Dzięki. Cześć.